Witam na kanale Telka24. Dziś pokażę praktyczny test routera LTE firmy TP-Link, model Archer MR500. Do tego routera wystarczy włożyć kartę SIM i już mamy internet, ale też możemy wyłączyć go do lokalnego operatora internetu i wtedy po prostu działa nam, powiedzmy, jako zabezpieczenie ten część LTE. Sprawdzimy, czy to jest łatwe i przyjemne, jeśli chodzi o przełączanie między lokalnym operatorem a internetem tym LTE. Jak tu możemy wyczytać, mamy wejścia gigabitowe, wspiera też technologię MU-MIMO technologii, OneMesh. Ja testowałem już OneMesh firmy TP-Link, pokazywałem, jak to łatwo się łączy z tymi routerami z serii Archer. Oraz mamy najnowszy system zabezpieczeń WPA3. Jak tu możemy też wyczytać, mamy LTE kategorii 6, czyli maksymalny transfer po jeśli chodzi o internet mobilny do 300 megabitów, pod warunkiem, że nasz operator typu, powiedzmy, T-Mobile, Orange Plus daje nam możliwość takiej prędkości i tak jak mamy cenę SIM, plug and play, czyli łatwe włożenie i powinno to działać. Dobrze, wyjmę ten router z opakowania, zobaczymy, jak on wygląda w rzeczywistości oraz czy jest tak naprawdę łatwe podłączenie. Włożę kartę SIM, czy od razu będę miał internet, czy muszę wchodzić w jakieś ustawienia tego routera. Tak się prezentuje zawartość opakowania TP-Link. Mamy przewód Ethernet około metra, zasilacz oraz dwie antenki. Tutaj według mnie jest zaleta to, że te antenki są odkręcane, ponieważ możemy zamontować jakieś inne antenki kierunkowe lub po prostu z takim przewodzikiem, jeśli chcemy gdzieś go wyżej postawić, te antenki, albo w innym miejscu, nie bezpośrednio przy routerze. Oraz sam router. Jeśli chodzi o budowę routera, tu od dołu możemy zauważyć, że jest dość sporo otworów wentylacyjnych. Możemy ten router też powiesić na kołkach. Tutaj widzimy, mamy miejsce na powieszenie kołków. Tu oczywiście też możemy wyczytać jego podstawowe dane, czyli jak nazwa sieci Wi-Fi, hasło, adres strony do konfiguracji tego routera. Możemy też go konfigurować przez aplikację. Jeśli chodzi o tył routera, mamy, tak jak mówiłem wcześniej, możemy zamontować dwie antenki, wręcz musimy, bo jak nie zamontujemy tych antenek, to nie mamy zasięgu ani LTE, ani nie rozsyła nam też Wi-Fi. Wejście zasilające, przycisk on-off, 4 gniazda LANowe gigabitowe, jedno możemy zamienić na gniazdo WAN, czyli podłączamy go pod router naszego operatora, czy pod modem naszego operatora. Przycisk WPS do szybkiego łączenia Wi-Fi z niektórymi urządzeniami. Jak dłużej przytrzymamy, mamy przycisk resetu oraz wyłączenie Wi-Fi, jak nie chcemy mieć w nocy, na przykład, żeby dzieci korzystały z internetu, przyciskamy przycisk Wi-Fi i nam Wi-Fi ginie, oraz wejście na karty nano SIM, żeby nam internet mobilny działał LTE. Jeśli chodzi o budowę z przodu, jak możecie zauważyć, niestety jest strasznie odblaskowa, będzie się prawdopodobnie palcowała. Ja wolę, jakie te obudowy są po prostu takie bardziej matowe niż takie odblaskowe. Dobrze, włożę kartę SIM, zamontujemy szybko antenki, sprawdzimy, czy ten internet będzie działał bezproblemowo, jeśli chodzi o LTE. Następnie go podłączę pod wejście WAN, jeśli chodzi o modem mojego operatora lokalnego. Teraz wykonamy pierwsze uruchomienie routera TP-Link. Na początku, zgodnie z instrukcją, przykręcamy antenki, żeby nam działał sygnał Wi-Fi oraz LTE. Jedna, druga antenka. Ja tu już widzę niestety, że ta obudowa się już palcuje, mimo że dopiero chwilkę trzymam, jeśli chodzi o dłoniach. Następnie po wkręceniu antenek wkładamy kartę SIM zgodnie z obrazkiem. Aż na takie pyknie delikatnie, tak jak w tej chwili, nie wiem, czy było słychać. Podłączymy do zasilania i sprawdzimy, czy internet będzie działał, jeśli chodzi o LTE, czy to będzie taka po prostu szybka instalacja i możemy po prostu taki router sprezentować swoim rodzicom, czy tam dziadkom, żeby mieli na przykład internet na działce. Jak tu widzimy, się router budzi. Zaraz powinny się pojawić wszystkie diody, czy tam LTE, zasięg Wi-Fi. To za chwilkę sprawdzimy. I od razu go podłączymy do tableta i spróbujemy wejść z aplikacji TP-Linka, czy możemy zmienić konfigurację z tej
początkowej na jakąkolwiek inną, żeby to było bardziej bezpieczne niż te hasełko, co jest pod obudową. Widzimy, że już się nam pojawiła dioda Wi-Fi. Zaraz powinien nam się pojawić też zasięg LTE od naszego operatora. Jak tu możemy zobaczyć, pojawiły nam się ikonka zasilania, że mamy internet w technologii 4G+, czyli mamy ten szybszy internet teoretycznie. Daje nam zasięg Wi-Fi oraz mamy dwie kreski, jeśli chodzi o LTE. W tej chwili widzimy, że 4G+ nam znikło, ale mamy dwie kreski internetu, jeśli chodzi o LTE. Za chwilkę sprawdzam na tablecie, czy pojawiła się sieć TP-Linka i będę mógł się do niej zalogować. Teraz podłączymy tablet do routera TP-Link. Jak tu widzicie, jest nazwa TP-Link E026 5 GHz oraz też mamy 2,4 GHz. Podłączymy się oczywiście pod piątkę, ponieważ wiadomo, że 5 GHz ma większą prędkość niż 2,4 GHz, dlatego skorzystamy z sieci 5 GHz. Wpiszemy hasło z routera, które jest na naklejce pod routerem. Oczywiście zaraz te hasło zmienimy na jakieś trudniejsze, żeby każdy nie wiedział, jakie mam hasełko, jeśli chodzi o ten router. I klikniemy połącz. W tej chwili już jestem połączony. Sprawdzimy, czy otwierają się strony. www. Oczywiście się strona połączyła. Widzę, że na routerze znowu się pojawiło 4G. Tak z ciekawości sprawdzimy, jaka w tej chwili jest u mnie w domu prędkość. Ostrzegam od razu, że będzie pewnie słaba, ponieważ ja mieszkam na parterze, mam w oknach kraty. Jest taka lekka klatka Faradaya, dlatego ja powiem, że jeśli chodzi o mobilny internet w domu, to bez operatora lokalnego praktycznie bym nie miał internetu na żadnych urządzeniach. Jeśli chodzi o ten router, będę go bardziej zastosował na działce, ponieważ chcę tam zamontować sobie kamerki, żeby mieć podgląd na co się dzieje na mojej działce, gdy mnie nie ma, czyli ktoś nie przychodzi. Na pewno przychodzą jakieś koty, kuny, ale też możemy sprawdzić, czy mam też inne rzeczy, które się dzieją w okolicy. Jak widzicie, to jest po prostu wina mojego zamieszkania, to nie jest wina tego routera, bo nawet na tabletach czy telefonach niestety taki kiepski mam u mnie download, jeśli chodzi o internet. Dobrze, wyjdziemy na aplikację TP-Linka, zobaczymy, czy możemy bez większych problemów zmienić ustawienia. Wykryło aplikację nasz router. Wiadomo, że do zapieszenia do aplikacji musimy zalogować i założyć sobie konto. Wejdziemy sobie na naszego Archera, zobaczymy, jakie on ma ustawienia. Mamy ustawić sobie jakieś nowe swoje hasło. To ja sobie ustawię, ale Wam nie pokażę, jakie to hasło. Dobrze, wymyśliłem swoje hasło, zobaczymy, jak wygląda ustawienia tego routera Archer MR500. I tu od razu może widzimy, że wykrył naszą kartę SIM. Mamy tu IP4, IP6. Klikamy dalej. Możemy zmienić swoją moją nazwę sieci na, żeby było jednolita 2,4,5 GHz. Tutaj mamy Smart Connect, że nasze urządzenia się automatycznie będą przełączać między siecią 2,4,5 GHz lub możemy te sieci rozdzielić, żeby było osobno pasmo 2,4 GHz, osobno 5 GHz. Dobrze, to zrobimy Smart Connect, żebyśmy mieli jedną nazwę. Nazwiemy ją Telcap 2.4 LT, żebyśmy wiedzieli, co jest nasza sieć z tego routera. Hasło wpiszemy po prostu najprostsze, jakie może być, aby sprawdzić, co się zmienia nazwę i sieci i hasło. Pójdę hasło zmienię i jak tu widzicie, będzie się nazywało 2,4 GHz Telcap 24 LT, będzie 2,4, piątka będzie dalej. W tej chwili zmieniają się ustawienia, router zmieni sobie tą nazwę, automatycznie nas rozłączy, jeśli chodzi o ten tablet.
Już nas rozłączyło, możemy teraz się podłączyć do sieci Telcap 2.4 LTE. Wpiszemy sobie hasło, które przed chwilą widzieliście, jest proste, banalne, ale to jest hasło tylko do testu. Klikamy, że jest połączone do sieci, logujemy się jeszcze do Archera naszego, TP-Linka. W kliencie mamy w tej chwili jedno urządzenie podłączone, narzędzia, mamy szybką konfigurację, czyli to co było przed chwilą robiliśmy za pierwszym razem. Sieci bezprzewodowe, możemy zmienić tą nazwę jeszcze raz. Połączenie internetowe, mamy tryby sieci, preferowane 4G, pasmo automatyczne, ustawienia połączenia. Możemy utworzyć jakieś profile swoje, to się nie będziemy bawili. Dalej mamy ustawienia zużycia danych, możemy wpisać ile mamy mieć. Jeśli mamy jakiś limit na karcie LTE, wtedy możemy wpisać jaki ma być ustawiony limit, kiedy mają przychodzić jakieś powiadomienia. Zarządzanie kodem PIN, to jak mamy kod PIN, w tej chwili większość kartusz nie ma kodu PIN. Test prędkości internetu. Mamy tutaj dalej OneMesh, to możemy podłożyć do tego zmaczacz sygnału Wi-Fi. Filmik jak taki zmaczacz sygnału Wi-Fi TP-Link się sprawuje, macie w opisie do dzisiejszego filmiku. Możemy tu ustawić kontrolę rodzicielską, czyli możemy dane urządzenia blokować, kiedy mają mieć dostęp do internetu. Możemy pewnie po IP, ale w tej chwili do podłączonego tabletu nie mogli zablokować. Diagnostyka sieci jest dostępna. SMS, możemy zrobić też sieć gościnną. Wtedy po prostu nazwę możecie widzicie TP-Link Quest E026 dla gości. Możemy zmienić pasmo 2,4 i 5 GHz. To jest duża poza tego routera, że działa w dual będzie. Mamy chmurę TP-Link, sterowanie diodami. Mogą w nocy się nie świecić. Tryb nocny, wtedy się wyłączają te diody. Lub mogą się cały czas świecić jak wolicie. Mi to akurat nie przeszkadza, wiem, że niektóre osobom to przeszkadzają, że na przykład diody świecą, zaklejają na routerach. Miałem takie przypadki w pracy, że przychodziłem do klienta, diody na routerze wszystkie były zaklejone. Diody włączymy, nam nie przeszkadzają. Dobrze, zacznijmy kolejna część menu. Tryb pracy, bramka LTE, router bezprzewodowy, może go przełączyć na ten router albo bramkę. Za chwilkę podłączymy go do operatora lokalnego, zobaczymy czy automatycznie się przełączyć, czy musimy go po prostu, tak jak w tej chwili mamy w tablecie, w ustawieniach zmieniać. System, aktualizacja firewalla, reset urządzenia, ustawienia fabryczne, wylogowanie. Dobrze, teraz podłączę router pod modem operatora. Zobaczymy, czy to się samo połączy, czy będzie korzystało tylko z funkcji LTE, a nie przełączy się w tryb, powiedzmy, routerowy, a nie modemowy. Teraz sprawdzimy, czy bez problemu się mogę przełączyć między LTE a operatorem kablowym. Ważna rzecz, zmieniłem w ustawieniach routera jedną rzecz. Tu mamy tryb pracy. Zmieniłem z tego bramka LTE na tryb bezprzewodowy, bo oryginalnie był włączony tryb bramka LTE. Zauważyłem, że jak był ten tryb włączony, to przy zmianie operatora lokalnego a LTE musiałem za każdym razem router resetować, wtedy sam się dopiero przyłączał. A jak mam włączony w tej chwili tryb bezprzewodowy, to zaraz pokażę Wam, jak to działa. Wejdziemy sobie na stronę routera, ponieważ tu będzie to lepiej, ładniej widać. Jak w tej chwili możecie zauważyć, mam w tej chwili podane IP z mojego modemu operatora. Połączony jest internet. W tej chwili wyciągam kabel Ethernet z routera. Odświeżam stronę. Oj, wylogowało mi w międzyczasie. Odświeżam stronę routera. Zaawansowane. I w tej chwili mnie przełączyło na T-Mobile. Siła sygnału mamy tu podane. Tu jak możecie zobaczyć na stronie routera mamy troszeczkę więcej informacji, ale jeśli chcemy szybką konfigurację, czy ten to łatwiej przez
aplikację. Znowu podłączę kabel Ethernet. Wejście WAN. To jest akurat numer 4, jeśli chodzi o opisane. Podłączyłem skrętkę, jeśli mamy znowu operatora. Zobaczymy, czy po resecie, czy po odświeżeniu strony mamy internet. I znowu jesteśmy przelogowani na internet lokalny, czyli to jest, powiedzmy, bardzo fajne, jeśli na przykład pracujecie zdalnie i macie internet lokalny, nagle Wam pada, automatycznie się bez większego, nie wiem, 5 sekund się przełącza na LTE. To jest według mnie bardzo duża zaleta tego routera TP-Link. Bez większych problemów go Wam polecę. W tej chwili widzicie, jeśli chodzi o internet mój lokalny jest około 200, tyle ile powinno być, na 25. Jak możecie zobaczyć, jakiego mam akurat operatora lokalnego. Niedługo będzie doprowadzony światłowód do mojego budynku, to przełączę się prawdopodobnie na światłowód, ponieważ mi troszeczkę brakuje tego wyjścia 23-25 MB wychodzącego. Jeśli chodzi o wysyłanie filmików, to troszeczkę jest mało. I jak tu widzicie, kończy się test. Wyjmę skrętkę, powinno mi automatycznie przełączyć na LTE i wrócimy do tych swoich 2-3 MB, jeśli chodzi o... Niestety, jak mówiłem, mieszkam na parterze, w oknach są kraty, klatka Faradaya. Tylko mi to właśnie dziwi, że nie zmienia tego IP, dalej jest niby IP UPC, wiadomo, że jest przyłączone w tej chwili na T-Mobile. Widzimy, jest 4-5 MB. To nie jest wina routera, niestety mojego mieszkania. Ja nawet jak testuję internet w domu, to mówię, jest 2 do 5 MB. Pojadę na działkę kilka kilometrów do Nadarzyna. Prędkość internetu wzrasta do 40 megabitów na jakieś 20 wychodzącego. Ten router na pewno go postawię go na działce, bo tam chcę, jak mówiłem wcześniej, podłączyć do niego kamerki. Podsumujemy działanie routera TP-Link Archer MR500, który to jest router, wiadomo, LTE. Wkładamy kartę SIM, jest gotowy do działania. Według mnie to jest bardzo fajna rzecz, że i nawet osoba, która się w ogóle nie zna na technice, wkłada kartę SIM, wpisuje hasło z dołu routera, automatycznie działa. Tak jak wspomniałem wcześniej, warto zmienić ten tryb routerowy, jeśli korzystamy z operatora lokalnego i po prostu chcemy działać jako backup z karty SIM. Największa wada tego routera według mnie to są te palcująca się obudowa, niestety. Albo to trzeba robić w rękawiczkach, albo od razu zaraz wycierać ściereczką, żeby po prostu nie było tych palców widać na tej obudowie. To jest według mnie duża wada, że mogliby zrobić takie bardziej matowe, ale to jeśli chodzi o estetykę. Jeśli chodzi o działanie, nie mam żadnych zastrzeżeń. Zawiozłem ten router na działkę do Nadarzyna. Prędkość po LTE około 50 megabitów na 20 megabitów wychodzącego. Bardzo fajnie. Tam już kamerki testowałem zdalnie, po prostu jest dostęp do tych kamerek. Idealnie ten router będzie mi się sprawował na działce. Piszcie komentarze, co byście chcieli o tym routerze wiedzieć. Jak będę wiedział, to Wam odpowiem. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam pomoże przy wyborze routera LTE na domku jednorodzinnego. Tam nie macie dostępu do szerokopasmowego internetu lub tak jak w moim przypadku na działkę. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, dajcie łapki w górę.